Witajcie w Kundel Podcaście. Mówi Paweł z domu dla Kundelka. Cieszę się, że jesteście dziś z nami, bo temat, o którym będziemy rozmawiać, jest zaskakująco często pomijany, bagatelizowany albo sprowadzany do żartów i memów. Dziś porozmawiamy o zabawie z kotem. O tym, jak się z kotem bawić i, może jeszcze ważniejsze, jakich błędów podczas tej zabawy nie popełniać. Bo kot to nie pies. I dobrze. Ale bardzo wielu opiekunów próbuje bawić się z kotem dokładnie tak jak z psem. A potem pojawia się zdziwienie, frustracja, czasem rozczarowanie. On się nie bawi, on mnie ignoruje, on chyba nie lubi zabawek. Tymczasem w ogromnej liczbie przypadków problem nie leży w kocie. Problem leży w tym, jak próbujemy go do tej zabawy zaprosić. Zabawa dla kota nie jest dodatkiem, nie jest czymś fajnym, jak starczy czasu. To jeden z podstawowych elementów jego dobrostanu psychicznego. Zabawa to dla kota polowanie, regulacja emocji, rozładowanie napięcia, nauka świata i budowanie relacji z opiekunem. I teraz ważna rzecz. Kot nie bawi się dla nas. Kot bawi się dla siebie, a my możemy być częścią tej zabawy albo przeszkodą. Bardzo częstym błędem jest zły moment na zabawę. Próbujemy bawić się z kotem wtedy, kiedy my mamy czas, a nie wtedy, kiedy kot jest na to gotowy. A koty mają swoje rytmy. One nie funkcjonują jak my. Jeśli kot właśnie odpoczywa, obserwuje, jest w stanie czuwania albo śpi, zabawa w tym momencie nie zadziała. Jeśli kot jest po jedzeniu, też niekoniecznie. Jeśli jest przebodźcowany, zestresowany, zmęczony, również nie. Koty najczęściej są gotowe do zabawy przed posiłkiem albo w momentach naturalnej aktywności. Wieczorem, nocą, czasem nad ranem. I jeśli próbujemy bawić się z kotem wbrew jego biologii, to on po prostu nie wejdzie w tę interakcję. Drugi bardzo częsty błąd to zły sposób prowadzenia zabawki. Wielu opiekunów macha zabawką przed nosem kota, stuka nią w podłogę, podtyka ją bezpośrednio pod pyszczek. A to nie jest polowanie. Z punktu widzenia kota ofiara nie podchodzi sama pod nos. Ofiara się chowa, ucieka, zatrzymuje, znika za rogiem. Pojawia się na chwilę i znów znika. Dobra zabawa z kotem to taka, w której zabawka żyje. Porusza się nierówno, czasem ucieka, czasem zamiera. Czasem znika za meblem, czasem wyskakuje nagle. Kot musi mieć czas, żeby obserwować, żeby planować, żeby podjąć decyzję. Jeśli cały czas machamy zabawką w jednym tempie i jednym kierunku, kot bardzo szybko się wyłączy. Nie dlatego, że mu się nie chce, dlatego, że to nie jest dla niego interesujące. Kolejny błąd to zbyt intensywna zabawa. Szybko, głośno, długo, bez przerw. Tymczasem koty potrzebują pauz, momentów zatrzymania, czasu na obserwację i przetworzenie bodźca. Zabawa z kotem powinna mieć rytm. Ruch, pauza. I to właśnie w tych pauzach często dzieje się najwięcej. Kot patrzy, analizuje, napina ciało, przygotowuje się do skoku. Jeśli nie dajemy mu tych momentów, zabawa staje się chaotyczna albo frustrująca. Bardzo ważnym błędem jest też złe zakończenie zabawy. Wiele osób po prostu przestaje machać zabawką i odkłada ją na półkę. Dla kota to jest przerwane polowanie. Dlatego po każdej zabawie warto pozwolić kotu złapać ofiarę. A najlepiej po zabawie podać posiłek albo kilka smakołyków. To domyka naturalny cykl: polowanie, złapanie, jedzenie, odpoczynek. I teraz przejdźmy do bardzo ważnej grupy kotów. Kotów, które nie potrafią się bawić. To bardzo często koty z odzysku, koty po przejściach. Koty, które wcześniej żyły na ulicy, w piwnicy, w schronisku albo w złych warunkach. One nie zawsze wiedzą, czym jest zabawa, nie zawsze rozumieją zabawki, czasem po prostu na nie nie reagują. I to jest normalne. Największym błędem, jaki możemy wtedy popełnić, jest naciskanie. No baw się, zobacz, to fajne, czemu się nie ruszasz? Dla takich kotów zabawa zaczyna się od bezpieczeństwa, od obecności, czasem od samego patrzenia na zabawkę leżącą na podłodze. Czasem od jednego krótkiego ruchu i odwrotu.
Warto pamiętać, że zabawa nie zawsze wygląda spektakularnie. Czasem to tylko jedno machnięcie ogona, jedno drgnięcie ucha, jedno krótkie zainteresowanie. I to już jest sukces. Z czasem, kiedy kot czuje się bezpieczniej, zabawa zaczyna się rozwijać. Ale tempo zawsze narzuca kot, nie my. Warto też powiedzieć o nocnych szaleństwach kotów. Bardzo wielu opiekunów skarży się, że kot w nocy biega, skacze, hałasuje, zrzuca rzeczy. I bardzo często wynika to z braku odpowiedniej zabawy w ciągu dnia. Kot, który nie ma możliwości rozładowania energii w kontrolowany sposób, zrobi to sam. W nocy. Po swojemu. Regularna, spokojna, dobrze poprowadzona zabawa w ciągu dnia naprawdę potrafi zmienić nocne zachowania kota. Nie zawsze od razu, nie zawsze spektakularnie, ale zmienia. I na koniec bardzo ważna rzecz. Zabawa z kotem to nie jest test. To nie jest egzamin z dobrego opiekuna. To relacja. Są dni, kiedy kot będzie się bawił intensywnie. Są dni, kiedy nie będzie miał na to ochoty. I to jest w porządku. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli uważni, żebyśmy obserwowali, żebyśmy dawali wybór. Bo dobra zabawa z kotem nie polega na tym, że kot robi coś dla nas. Polega na tym, że chce w tej zabawie uczestniczyć. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli ten odcinek był dla Was pomocny, zostawcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych spotkań. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. I pamiętajcie, relacja zawsze jest ważniejsza niż zabawka.